Znowu zapowiedź projektu ustawy, symbol jest UA11, która ma wprowadzić program Pierwsze Klucze, krótko mówiąc też między innymi ten dotowany kredyt mieszkaniowy nowy i to jest ta wielka awantura, że znów wspierani są deweloperzy. Czy jest to prawda? Czy ten projekt, jeżeli wejdzie w życie, jeżeli w ogóle kiedykolwiek wejdzie w życie, czy on naprawdę zmieni ceny mieszkań w całej Polsce, a jeżeli zmieni, no to jak zmieni, w jakim zakresie, gdzie bardziej, gdzie mniej. O tym będzie w tej audycji. Będzie też ogólne podsumowanie 11 miesięcy ministra Paszyka na stanowisku ministra rozwoju i technologii i jego dokonań. Jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, zmiany w prawie, wszystko co wpływa na ceny mieszkań, działek, domów, subskrybuj ten kanał, pisz nam swoje komentarze o rynku nieruchomości, sugeruj nam również tematy audycji. Zapraszam do zaglądania na stronę symen24.pl, gdzie znajdziecie nasze audycje, często wzbogacone o dodatkowe informacje, gdzie znajdziecie kursy o nieruchomościach. No i też będę wdzięczny za wsparcie nas, czy to na Patronite, czy na YouTube, bo wspierający zawsze dostają więcej, a nam jest po prostu raźniej tworzyć nowe audycje dla Was. No i przejdźmy najpierw może tak króciutko do osiągnięć ministra Paszyka. Po pierwsze, obiecał on wprowadzenie takiej ustawy, która by miała zwiększyć dostępność terenów budowlanych, bo słusznie zauważył, że niektóre tereny, na przykład na terenie miast, są uznawane za rolne i trzeba przeprowadzać jakąś ogromną procedurę związaną z wyłączeniem tych terenów, czy też zmianą przeznaczenia, raczej fachowo mówiąc. I ten projekt prowadzi do tego, żeby to było po prostu ustawowo zrobione. Tam jest jeszcze wiele innych, czasami nawet słusznych rozwiązań proponowanych. Była na ten temat audycja. Ten projekt znalazł się na stronach RCL-u, ale nadal tam tkwi. Trwają konsultacje, cisza od początku lutego tego roku. Zobaczymy, kiedy ta ustawa i ta praca nad tą ustawą nabierze rumieńców. Drugim takim sztandarowym i nieustannie wspominanym przez ministra Paszyka to jest pomysł tego taniego, dotowanego kredytu. Przypomnę, że to właściwie jest odziedziczony temat po ministrze Hetmanie, który był pierwszym ministrem w ramach koalicji, a który po prostu postanowił wprowadzić coś na kształt bezpiecznego kredytu, ale troszeczkę w wersji poprawionej. No więc tak to już trwa. Mamy kwiecień. Koalicja rządzi od grudnia 2023. Minęło dobrze ponad rok. No i mamy teraz sytuację, że minister po raz kolejny zapowiedział na stronach swojego ministerstwa, że ten projekt złoży. Pokazał też założenia do projektu UA11, ale dziś jeszcze sprawdzałem na stronach Rządowego Centrum Legislacji RCL-u, nie ma tego projektu. Tam jeszcze on nie trafił. Może kiedyś trafi, zobaczymy. Ministerstwo na stronie, na której prezentuje ten projekt, napisało, że celem jest przyjęcie w ogóle tego projektu ustawy przez Radę Ministrów w drugim kwartale 2025, więc jeszcze jest dość dużo czasu, chociaż trzeba powiedzieć, że odnośnie tej ustawy zwiększającej, ułatwiającej dostęp do gruntów budowlanych, to jest informacja, że to powinno zostać już opracowane, zatwierdzone przez Radę Ministrów w pierwszym kwartale 2025. No, pierwszy kwartał skończył się już jakiś czas temu, więc tak jak wspomniałem, tam jest opóźnienie. Co zakłada ten kredyt i jak on wpłynie tak naprawdę na przyszłość rynku nieruchomości? Celem tego kredytu jest wsparcie gospodarstw domowych przy zakupie pierwszego własnego mieszkania oraz uzupełnienie istniejących programów budownictwa komunalnego i społecznego czynszowego. Główna idea jest taka, że ma powstać nowa forma społecznego budownictwa własnościowego, czyli takiego budownictwa nie przeznaczonego pod wynajem,
tylko na własność, z dopłatami z kredytu hipotecznego. I ten nowy, preferencyjny kredyt miałby zastąpić te dotychczasowe programy, czyli bezpieczny kredyt 2% i rodzinny kredyt mieszkaniowy. Dopłaty mogłyby być do 120 rat w przypadku kredytu hipotecznego. Bo ważne jest w tym programie, że wprowadzane są jak gdyby dwa rodzaje kredytów. Kredyt hipoteczny i kredyt konsumencki, który byłby przeznaczony na wkład mieszkaniowy do TBS-u, SIM-u albo spółdzielni. Bardziej nas w tej audycji interesuje ten kredyt hipoteczny, który byłby przeznaczony na zakup lub budowę na przykład domu jednorodzinnego albo też na zakup mieszkania. I jakie są takie ogólne warunki tego kredytu? Po pierwsze, w polskiej walucie na minimum 15 lat w przypadku kredytu hipotecznego, ze stałym oprocentowaniem przez 60 miesięcy. Dopłaty mogły być do 120 rat kredytu hipotecznego albo do 60 rat kredytu konsumenckiego. Możliwe byłoby też uzyskanie gwarancji od BGK w przypadku wkładu własnego mniejszego niż 20%. W programie wprowadzone są tak zwane dopłaty stabilizacyjne, czyli takie państwowe, nasze podatników tak naprawdę, dofinansowanie do rat kredytu hipotecznego, które zmniejsza miesięczne koszty spłaty właśnie przez te na przykład 120 pierwszych rat. I kiedy można dostać taką dopłatę? Przy nowym budownictwie. Uwaga, i tutaj trzeba się skupić, bo w pewien sposób ten program, wbrew temu, co twierdzą niektórzy politycy, na przykład z lewicy, on nie bezpośrednio nie wspiera deweloperów. Dopłaty do kredytu na nowe budownictwo dotyczą czego? Budowy domu jednorodzinnego, wykończenia tego domu, zakupu działki pod budowę domu jednorodzinnego, udziału w kooperatywie mieszkaniowej, czyli takim grupowym budowaniu domów, mieszkań przez kilku inwestorów. Nie dostanie się tej dopłaty na mieszkanie od dewelopera. To bardzo ważne. Z wyjątkiem, że chyba jest to budowa deweloperska, w cudzysłowie, realizowana w formule społecznej, czyli przez SIM albo TBS. Jeszcze ciekawiej dzieje się na rynku wtórnym, bo tam potencjalny kredyt można dostać na zakup mieszkania albo na zakup domu, ale są warunki. Mieszkanie musi być przynajmniej 5 lat w użytkowaniu. Czyli, tak mówiąc w uproszczeniu, musiało być wybudowane i oddane do użytkowania więcej niż 5 lat przed zaciągnięciem tego kredytu. Nie może być to po prostu mieszkanie świeżo wybudowane i sprzedane. Co więcej, sprzedający to mieszkanie musi być właścicielem tego mieszkania, posiadać prawo własności tego mieszkania przez minimum 3 lata. To ma na celu wyeliminowanie fliperów. Cena mieszkania natomiast musi się mieścić w limicie cenowym za metr kwadratowy. O tych limitach jeszcze powiem za chwilę. Limity te będą ogłaszane co roku i ustalane przez gminy. Widać, że te zasady mają tak naprawdę wyeliminować fliperów, ograniczyć spekulację mieszkaniami na rynku wtórnym. Dlaczego tak zrobiono? Wiąże się to też poniekąd z poprzednim programem, mocno krytykowanym, i ma to spowodować po pierwsze ograniczenie popytu spekulacyjnego, czyli dopłaty w zamyśle mają trafić do osób, które rzeczywiście potrzebują pierwszego mieszkania, a nie do inwestorów i fliperów.
Ma to wzmocnić budownictwo jednorodzinne i to budownictwo w ramach kooperatyw. Czyli rząd chce promować własną budowę domu, a nie tylko zakup już gotowego lokalu. Ma to też doprowadzić do takiej kontroli cen, przejrzystości. To dopłaty po prostu mają nie być dostępne każdemu i na każdą dowolną nieruchomość. No i tutaj też trochę od razu powiem, pojawia się pewna moja wątpliwość, no bo oczywiście dobrze, ten kredyt w ten sposób eliminuje deweloperów, czy też ma ograniczać kredytowanie ich inwestycji, przynajmniej w pomyśle. Zobaczymy, co potem z tego wyjdzie. Ale nie wiem, czy sposobem na rozwój budownictwa w Polsce, zwłaszcza na przykład w dużych miastach, jest preferowanie budownictwa jednorodzinnego. No, na przykład na terenie Warszawy domy jednorodzinne, działka sama, wszystko jest tak drogie, że w ogóle to bez sensu, żeby to było finansowane w tym kredycie, czy też wręcz niemożliwe byłoby finansowanie w tym kredycie. Dodam jeszcze oczywiście, że ja omawiam cały czas to, co ukazało się na stronie rządu, na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii, a sam projekt ustawy jest nam nieznany, bo on jakoś długą drogę ma jak najwyraźniej z ministerstwa do Rządowego Centrum Legislacji, bo na rządowych stronach to ten projekt, czy też informacja o tym projekcie pojawiła się 7 kwietnia, potem 8 kwietnia została zaktualizowana. Streszczając kolejne punkty przedstawionego programu, to jeszcze trzeba zauważyć, że po pierwsze będzie ustalony jakiś poziom ceny za 1 metr kwadratowy, ale gmina może poziom tej ceny zmienić sobie, kształtować w miarę dowolnie. Będą też dla jakichś na przykład większych miast możliwe podwyższone limity. Wszystko to jest bardzo płynnie opisane, więc można to zupełnie różnie zrozumieć. Musimy czekać po prostu na konkret projektu, aby o tym jeszcze dokładniej rozmawiać. Ważne jest natomiast jeszcze jedno ograniczenie dotyczące tego, że kredyt powinien zostać udzielony na nie mniej niż 50% wartości kupowanej nieruchomości. Dlaczego to jest robione? Po pierwsze, prawdopodobnie dlatego, że chce się wprowadzić unifikację, to by kredyty były udzielone na znaczącą część wartości mieszkania, a nie na jakąś tam dopłatę resztówki. Na lepsze dopasowanie do idei programu ma być to wsparcie dla tych teoretycznie mniej zamożnych, którzy naprawdę potrzebują kredytu, a nie na przykład kupują mieszkanie głównie za gotówkę i tylko by sobie chcieli jakiś tam kawałek kwoty dobrać. I ma to też po prostu zwiększyć efektywność wykorzystania środków budżetowych poprzez to, że będą większe kredyty, czyli będą zaspokojone większe potrzeby, czyli będzie to właśnie większa pomoc dla danego gospodarstwa, czyli będzie po prostu lepsze adresowanie tego kredytu. Ważne jest też, że wprowadzono taki pomysł pakietów kwartalnych. To znaczy, jeżeli od początku 2026 w danym kwartale złożono by więcej niż 10 tysięcy wniosków, to wtedy byłoby stopowanie przyjmowania tych wniosków i dopiero cała zabawa zaczynałaby się w następnym kwartale. I tak kwartał po kwartale pakietami po 10 tysięcy, nie więcej. Jak przekraczamy 10 tysięcy, to mówimy stop. Do czego taka sytuacja może doprowadzić? Z jednej strony, przy takim średnim, niewielkim zainteresowaniu tym kredytem, no to w zasadzie ten limit nie ma specjalnego znaczenia i nie wpływałby na rynek, ponieważ po prostu zainteresowanie kredytem jest nieduże. O tym jeszcze porozmawiamy, czy może być duże. Natomiast jeżeli by to zainteresowanie jednak było znacząco większe, to doszłoby do dziwnej sytuacji, gdzie ludzie nerwowo staliby w jakichś kolejkach
tworzyłyby się wręcz jakieś w cudzysłowie komitety kolejkowe i jakieś zatory, kiedy wszyscy śpią pod bankiem i już pierwszego dnia kwartału tam usiłują wrzucić swoje wnioski. Ja to mówię oczywiście tak troszeczkę w przenośni, ale wyobraźcie sobie taką scenę. Ludzie chcą brać po na przykład 30 tysięcy kredytów kwartalnie, bo takie jest zapotrzebowanie. No, ale tylko te 10 tysięcy pierwsze dostanie ten kredyt, reszta nie. Jak mają się poczuć ci wszyscy, którzy potrzebują tego kredytu, chcieliby kupić mieszkanie z tym kredytem, no i teraz oni, załóżmy, znajdują sobie takie mieszkanie gdzieś tam na przełomie lutego i marca i nie mogą się dogadać z tym swoim sprzedającym, czy w ogóle sprzedadzą to mieszkanie, bo jest wstrzymane przyjmowanie kredytów i dopiero gdzieś tam od 1 kwietnia oni mogą znowu wystartować w puli i w wyścigu takim o te złożenie i bycie w puli pierwszych 10 tysięcy wniosków. No, ja sobie tego nie wyobrażam, więc powiedzmy ten limit tak, jeżeli wnioski będą wpływały w ogromnych ilościach, to przyczyni się do zatorów, do kumulacji, do frustracji, do w ogóle jakiegoś dyskomfortu kupujących i nie sądzę, żeby ci ludzie byli zachwyceni, że mają w takim wyścigu szczurów uczestniczyć. Wyścigu szczurów oczywiście w cudzysłowie. Natomiast jeżeli zainteresowanie tym kredytem będzie przeciętne, no to tak naprawdę ten limit nie ma znaczenia. Jaki jest natomiast możliwy wpływ na ceny mieszkań tego kredytu? No więc tu są różne czynniki i na przykład takie czynniki, które by powodowały zwiększony popyt. Zawsze preferencyjne kredyty przyciągają nowych kupujących, ludzi, którzy nie mieli możliwości zaciągnięcia kredytu bez tego wspomagania, albo którzy po prostu chcą skorzystać z tej okazji, no bo jeżeli możesz skorzystać z taniego kredytu, to dlaczego masz brać droższy? To jest normalne działanie. Więcej ludzi na rynku, to większe zainteresowanie, czyli potencjalny wzrost cen. Może to też prowadzić do sztucznego podbijania cen przez sprzedających. Skoro kupujący mogą dostać dopłaty, część sprzedawców, zwłaszcza ci z rynku wtórnego, może podnieść ceny na te mieszkania, które łapią się w ten taki preferencyjny proces sprzedaży, finansowania, czyli te, które przypominam, zostały oddane w ogóle do użytkowania, te lokale więcej niż 5 lat temu i gdzie właścicielem jest ktoś, kto posiada ten lokal, jest właścicielem więcej niż 3 lata. Są też jednak jakieś zabezpieczenia. Jest ten limit ceny za metr kwadratowy. Jeżeli gdzieś ta cena przekroczy limit, to kupujący nie otrzyma dopłaty, co ma zniechęcać do podwyżek. No i teraz wszystko zależy, na jakim poziomie te limity będą ustalone. Ale też trzeba pamiętać, że gminy mogą w jakiś sposób regulować sobie te limity, więc to jest tak, że niekoniecznie wszystko wyczytamy z projektu ustawy. Część będziemy musieli po prostu poczekać na to, jak gminy będą się zachowywać. Mamy też ten czynnik utrudniający życie fliperom, bo fliper to jest ktoś, zazwyczaj, kto chce zarobić dość szybko na obrocie mieszkaniem, nie chce tego prowadzić, tej inwestycji przez ponad 3 lata. Taka jest idea w ogóle kupowania, remontowania, ulepszania w lepszym lub gorszym standardzie i odsprzedawania mieszkań. To nie jest idea mrożenia pieniędzy przez 3 lata. No niektórzy co prawda kupują, wynajmują i potem sprzedają, ale to jest zupełnie inna para kaloszy. No, mamy to wyłączenie kupujących na flipa i
to może ograniczyć taką, nazwijmy to w cudzysłowie, spekulację tymi mieszkaniami, bo takie mieszkania nie będą się kwalifikowały do programu. To nie oznacza jednak, że w ogóle działalność polegająca na flipowaniu zostanie zlikwidowana przez takie rozwiązanie, bo taka działalność jest, była i będzie i nie zawsze jest w ogóle adresowana do tych, którzy muszą korzystać z kredytów takich dotowanych. Powiązanie jest też dopłat z segmentem budownictwa społecznego i teoretycznie to wyłączenie fliperów i to wsparcie kredytowania skierowanego i zakupów skierowanych na ten segment społeczny ma jakby skłonić do kupowania tańszych mieszkań. Tyle, że powiedzmy na razie tej jakiegoś szału nie ma w ofercie budownictwa społecznego w całej Polsce. Ono nie jest aż tak bardzo istotne, co Wam zresztą pokazywałem w innych audycjach, jaki jest udział różnych form budownictwa. No i tam niestety fliperzy mają po prostu dominującą rolę na rynku, jakąś rolę pełnią ci budujący indywidualnie, a odsetek tego budownictwa społecznego jest po prostu, no, delikatnie mówiąc, śladowy, aż taki, że się tam na wykresie nie bardzo go można dopatrzeć. Co może przeważyć? Zróbmy taki bilans. No właśnie. Czy program będzie ściśle egzekwował limity i zasady? I czy podaż mieszkań tych SIM i TBS-ów wzrośnie? Jeżeli faktycznie zarówno te limity będą trzymane w ryzach, nikt nie wpadnie na pomysł nagle jakiegoś pompowania tych limitów, a mogą to robić nie tylko, no po prostu nie tylko władze centralne, ale gminy również, i rozwinie się to budownictwo SIM i TBS, to wpływ na wzrost cen ogólnie na rynku mieszkaniowym tego programu może być stosunkowo umiarkowany. On może jakieś tam wzrosty powodować, ale nie aż takie duże. Natomiast jeżeli ten popyt bardzo wzrośnie, te limity będą luzowane maksymalnie i ta podaż mieszkań nie nadąży za popytem, to może dochodzić do lokalnych wzrostów cen, zwłaszcza w miejscach, gdzie jest powiedzmy taki duży i niezaspokojony popyt, czyli szczególnie w tych największych miastach Polski, do których najwięcej ludności napływa. Tak może być. Jak będzie? Trudno powiedzieć, no bo jak powiedziałem, te czynniki są różne i też diabeł tkwi w szczegółach. Szczegółów jeszcze dokładnie nie poznaliśmy, bo ten program się rodzi powoli. Zaznaczę też, że to jest już kolejna zapowiedź tego programu, już taka dosyć konkretna, że zaraz to trafi do RCL-u. I też gdzieś kiedyś minister Paszyk na konferencji prasowej mówił, że tą ustawę on by chciał uchwalić do końca tego roku, tak żeby ona zaczęła działać od początku 2026. No cóż, zobaczymy, czy tak będzie. Oczywiście to wszystko, co powiedziałem o wpływie tego programu na ceny mieszkań, odnosi się tylko do rozważania tego programu, a nie do tego, czy nagle w Polsce inflacja wystrzeli w górę, czy spadnie, czy będzie spowolnienie gospodarcze, czy błyskawiczny rozwój, czy będzie stagflacja, czy też jej nie będzie, bo przecież te czynniki, nie tylko wojna na Ukrainie, ale i wojna celna, która pojawia się i znika, sytuacja jest zmienna z dnia na dzień, no wszystko to może po prostu zmienić sytuację gospodarczą. Jestem ciekaw Waszych opinii na temat tego programu i jeszcze raz chcę zwrócić uwagę, że byście też nie słuchali niektórych polityków, którzy krytykując ten program mówią, że jest to wspieranie deweloperów. No widać przynajmniej z tych założeń,
że ten program mocno ogranicza finansowanie rynku pierwotnego. Mocno ogranicza możliwość finansowania zakupów w największym segmencie produkcji nowych mieszkań. Nie jestem przekonany do końca, że jest to dobre rozwiązanie, no bo jeżeli się nie rozwinie to budownictwo społeczne, to będzie problem. Znowu też może być problem, jeżeli ono bardzo urośnie, nagle to budownictwo społeczne i trafimy na sytuację, kiedy te limity po 10 tysięcy nie wypełniają potrzeb rynku do kupujących. I w ogóle są te kolejki i te awantury, o których mówiłem, o ten kredyt. No, zobaczymy. Napiszcie swoje komentarze na dole. Zapraszam do subskrypcji, zapraszam do wspierania nas na Patronite, na YouTube. No i zapraszam na stronę symen24.pl, gdzie znajdziecie zbiór podcastów o rynku nieruchomości, gdzie znajdziecie kursy obrotu nieruchomościami i znajdziecie dużo innych danych na temat rynku nieruchomości.